Kurs bitcoina znów rośnie. W ślad za nim podąża wycena Etheru. Wszystko ma miejsce po ostatniej decyzji Fedu. Fed tnie stopy. Tak, wycena bitcoina znów rośnie. Powodem jest wczorajsza decyzja Fedu, który to po raz drugi od paru lat obniżył stopy procentowe, tym razem o 25 pb. Obyło się więc bez niespodzianek. Rynek spodziewał się cięcia o tylko 25 pb. I tak też się stało. W czasie poprzedniego spotkania władz rozpoczęto cykl większą obniżką o 50 pb. Z reguły ważniejsze od samej decyzji są zapisy z raportu z posiedzenia władz Fedu i wypowiedzi Jeromego Powella, szefa banku centralnego. Tym razem ten ostatni niczym nie zaskoczył. Gospodarka jest zasadniczo silna i w ciągu ostatnich 2 lat poczyniła znaczący postęp ku naszemu podwójnemu celowi. Rynek pracy schłodził się w stosunku do poprzedniego przegrzanego stanu i pozostaje w solidnej formie. Podtrzymujemy przekonanie, że przy odpowiedniej rekalibracji naszej polityki siła gospodarki i rynku pracy może być utrzymana przy inflacji trwale zmierzającej ku 2%. Oznacza to, że Fed będzie kontynuował politykę cięć. Jeżeli wierzyć danym z FedWatch na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się 18 grudnia, dojdzie do kolejnej obniżki, znów o 25 pb. Scenariusz ten wyceniono na 71%. Widać też lekką obawę rynku, że czeka nas pauza i pozostawienie stóp w obecnym przedziale. W odpowiedzi na to wszystko kurs bitcoina wyrysował na wykresie nowe ATH. Dziś jeden bitcoin kosztuje nieco mniej, $76 000, czyli 1,5% więcej niż wczoraj i 9,2% więcej niż 7 dni temu. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja na wykresie Etheru, który wreszcie przebił barierę $2900. Teoretycznie otwiera to teraz drogę do większych wzrostów i na parze ETH-USD i ETH-BTC. Jeden ETH kosztuje nieco ponad $2900, czyli od wczoraj kurs wzrósł o 2,4%, w skali tygodnia o 16%. Wyobraź sobie internet jako wielki plac zabaw. Dziś większość tych placów zabaw jest zarządzana przez duże firmy, jak Facebook czy Twitter. Mogą one decydować, kto może się tam bawić, co może mówić i jakie zabawki są dozwolone. Nostr to pomysł na nowy rodzaj placu zabaw. Tutaj nie ma jednego właściciela, który decyduje o wszystkim. Zamiast tego, każdy może stworzyć swój własny mały kącik na tym placu zabaw. To tak, jakby każdy mógł zbudować własną huśtawkę lub zjeżdżalnię. Dlaczego to jest takie ważne? Wolność słowa. Na tradycyjnych placach zabaw, jeśli powiesz coś, co się komuś nie spodoba, mogą cię wyrzucić. Na placu zabaw Nostr każdy ma prawo mówić to, co myśli, oczywiście z poszanowaniem innych. Prywatność. Twoje zabawki i jak się nimi bawisz, to tylko twoja sprawa. Na Nostr nikt nie będzie zaglądał ci przez ramię i nie będzie śledził, co robisz. Bezpieczeństwo. Twoje zabawki są bezpieczne, bo nikt nie może ich po prostu zabrać. Są one chronione specjalnym szyfrem, który tylko ty znasz. Jak to działa? Klienty i relaje. Wyobraź sobie, że klient to twój telefon, a relaje to różne grupy znajomych, z którymi się kontaktujesz. Kiedy chcesz powiedzieć coś swoim znajomym, wysyłasz wiadomość przez relay. NIPS to jak przepisy na nowe zabawki. Dzięki nim możemy dodawać nowe funkcje do naszego placu zabaw, na przykład możliwość wysyłania prywatnych wiadomości czy reagowania na posty innych. Dlaczego to jest takie ważne dla świata kryptowalut? Prywatność. W świecie kryptowalut prywatność jest bardzo ważna. Nostr pozwala zachować anonimowość, co jest szczególnie istotne dla osób, które chcą chronić swoje dane. Bezpieczeństwo. Dzięki szyfrowaniu nasze dane są bezpieczne przed hakerami. Decentralizacja. To oznacza, że nikt nie ma pełnej kontroli nad systemem. To sprawia, że Nostr jest bardziej odporny na ataki i cenzurę. Jakie są przykłady aplikacji korzystających z Nostr? Damuś to jak Twitter, ale bardziej prywatny i bezpieczny. Możesz tu nie tylko pisać posty, ale też wysyłać sobie nawzajem pieniądze. Primal to kolejna aplikacja, która pozwala na tworzenie społeczności i komunikację. Ma wiele ciekawych funkcji, które sprawiają, że korzystanie z niej jest przyjemne. Amethyst to aplikacja na Androida, która skupia się na prostocie i łatwości użytkowania. Dlaczego warto spróbować Nostr? Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad swoimi danymi, jeśli cenisz sobie prywatność i wolność słowa,
to Nostr może być dla Ciebie ciekawą alternatywą dla tradycyjnych mediów społecznościowych. Pamiętaj, Nostr to wciąż młody projekt, więc może jeszcze nie wszystko działa idealnie. Zanim zaczniesz korzystać z Nostr, warto zapoznać się z podstawami kryptografii i bezpieczeństwa w sieci. Podsumowanie. Nostr to nowy sposób myślenia o mediach społecznościowych. To miejsce, gdzie każdy ma równe prawa i gdzie prywatność jest najważniejsza. Jeśli szukasz alternatywy dla tradycyjnych platform, warto dać Nostr szansę. Elon Musk i XRP. Co to wszystko znaczy? Wyobraź sobie, że jesteś na giełdzie, gdzie ludzie kupują i sprzedają różne rzeczy, w tym monety. Jedną z takich monet jest XRP. Jest ona trochę jak wirtualna waluta, którą można przesyłać między osobami na całym świecie. Co zrobił Elon Musk? Elon Musk to taki trochę superbohater świata technologii. Ma firmy, które produkują elektryczne samochody, rakiety kosmiczne i wiele innych ciekawych rzeczy. Ostatnio powiedział coś bardzo ważnego o tych wirtualnych monetach. Powiedział, że mogą być ważne, bo chronią nas przed tym, żeby jedna osoba miała zbyt dużą władzę nad pieniędzmi. Dlaczego to ważne dla XRP? Kiedy ktoś taki jak Elon Musk mówi coś o jakiejś monecie, to jej cena często rośnie. Ludzie zaczynają myśleć, że skoro taki mądry człowiek się nią interesuje, to musi być wartościowa. Dlatego po tym, co powiedział Musk, cena XRP zaczęła szybko rosnąć. Ale jest jeden problem. Firma, która stworzyła XRP, ma teraz trochę problemów prawnych. Inna organizacja, która pilnuje, żeby wszystko na giełdzie było w porządku, oskarża ją o jakieś przewinienia. To trochę jak gdyby policja zatrzymała kogoś, kto sprzedaje zabawki, ale robi to w sposób, który nie jest do końca legalny. Co będzie dalej? Nikt nie wie na pewno, co się stanie. Może się okazać, że firma, która stworzyła XRP, wygra w sądzie i wszystko będzie dobrze. A może przegra i wtedy cena XRP spadnie. Co to wszystko znaczy dla Ciebie? Jeśli jesteś początkującym inwestorem, to warto pamiętać, że inwestowanie w kryptowaluty jest trochę jak gra na giełdzie. Ceny mogą bardzo szybko rosnąć, ale też bardzo szybko spadać. Dlatego zanim zainwestujesz swoje pieniądze, dobrze się zastanów i porozmawiaj z kimś, kto się na tym zna. Podsumowanie. Elon Musk powiedział kilka miłych słów o XRP i przez to cena tej monety poszła w górę. Ale przyszłość XRP jest wciąż niepewna, bo firma, która ją stworzyła, ma problemy prawne. Ważne! To nie jest porada inwestycyjna. Zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, skonsultuj się z doradcą finansowym. Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny. Ceny mogą szybko rosnąć i spadać. Jeżeli podobają się Tobie treści na tym kanale, zostaw subę. Dziękuję bardzo za oglądanie.